tutaj takie drzwi, nie wiem czy to te śmietniki mogę troszkę odsunąć. Uważaj, żebyś się nie ufifrał, bo tu wszystko jest brudne. Uważaj, że wszystko, czego dotykasz, tu jest kurz. Jestem dzikiem, ale dzikiem, który trzyma się tak naprawdę na uboczu, a nie idzie watachą. Cześć, nazywam się Filip, dla większości znany jako Jaro. Produkuję dla Was kosze do disc golfa, na których możecie grać w wielu lokalizacjach Polski. No i mam nadzieję, że moja praca przynosi Wam wiele radości. I mam teraz, wiesz, półrocznego syna i to jest coś, co po prostu wniosło do mojego życia wartość nadrzędną, której mi wcześniej brakowało. Czekaj, tą kawkę spróbuję Ci zorganizować. O, Renatko, poprosiłbym Cię o jeszcze jedną kawkę z cukrem. Chodź, napij się może kawy, spróbujemy jeszcze chwilę. To jest na przykład, to Ci pokażę, Jaro 3, bo te kosze, które teraz są na polach i w większości tych lokalizacji, gdzie można na nie grać, to są Jaro trójki. Trzecia generacja Jaro. Ale przed Jaro trójką był Jaro 2 i teraz jest dopiero Jaro 3. To jest na przykład Jaro 2. I on był, no tu na tej koronie można zobaczyć ewidentnie różnicę, która występuje teraz już pomiędzy tą wersją certyfikowaną, a tym, co było kiedyś. I to jest kwestia w dużej mierze tych kątów, prętów, które pozwalają tym łańcuchom swobodnie wracać, a nie zatrzymują ewentualnie tego łańcucha wyżej. Choć na początku, jeżeli kosz jest dobrze polakierowany, to Jaro 2 też działało. I na Jaro 2 i na Jaro 1 też można grać, bo w brajnikach na przykład są Jaro 2, wszystkie takie, tylko że ocynkowane. A w Parku Śląskim, nawet jak ktoś dobrze poszuka, to 3 Jaro 1 jest w stanie znaleźć. I Jaro 2 też. Wiesz, ja patrzę na te uśmiechy, dlatego wiesz, w tym wszystkim jest też cel w tych koszach tak naprawdę, że ja wiesz, na tym warsztacie sobie tutaj działam, bo widzę, że ten disc golf faktycznie ludziom przynosi radość. Są różne spojrzenia na to oczywiście, prawda, bo to niektórzy już chcą zawodowo grać w tego disc golfa. Większość to traktuje jako rozrywkę, co ja tak naprawdę uważam za taką najlepszą formę tego wszystkiego. Myśmy większość turniejów po Polsce robili w ten sposób, że no musieliśmy sprzęt przywieźć w dane miejsce, rozłożyć go i zorganizować ten turniej. I tam na tamtym etapie tego disc golfa to była czysta zabawa. To była czysta zabawa, to była chęć do tego, żeby organizować to wszystko. Nie było jeszcze jako takiej polityki, która się później pojawiła i zepsuła dużo, napsuła w polskim disc golfie, co się teraz można powiedzieć troszeczkę pozmieniało na plus. Nie było też wcześniej tego nacisku na federację PDGA. Myśmy to bardziej robili amatorsko, co powodowało, że ludzie dalej rzucali, mieli więcej zabawy z tego wszystkiego i chciało się ludziom to robić. A teraz no jednak stało się to bardziej oficjalne, co powoduje, że no na pewno grupa osób, które zaczynają grać, jest liczniejsza i z dnia na dzień rośnie, co tak naprawdę jest bardzo ważne w tym wszystkim, żeby infrastruktura się powiększała, ale jednak ta rywalizacja, te numery PDGA, te opłaty, pewne ograniczone miejsca turniejowe powodują, że troszkę jest mniej w tym zabawy, a więcej już tego takiego golfowego prestiżu, który powoduje, że ta dyscyplina staje się bardziej hermetyczna. W Polsce jest kluczowy poziom, który musimy przeskoczyć i do czasu, kiedy my go nie przeskoczymy, on stanowi mocny opór. I to jest rating 1000. I jeżeli ktoś tego ratingu nie zrobi, na razie w Polsce nawet nie ma osoby, która by Cię mogła nauczyć prawidłowo rzucać. Pojawia się kilka nazwisk, które już coś się gdzieś tam z tego internetu nauczyły, ale ciężko jest u nas w Polsce oczekiwać tego, żeby faktycznie grupa taka
ludzi, którzy już naprawdę znają tą dyscyplinę, była w stanie uczyć tych młodszych. To znaczy większość ludzi stara się tą edukację przez internet robić, co jest świetne, ale jednak, no wiesz, to są też to pewne ograniczenia. Co innego jest, jak masz trenera profesjonalnego, który patrzy na twoje ruchy, który cię nagrywa i który z tobą analizuje twoją grę, tak jak to w tenisie się często dzieje. W tenisie Polacy są akurat silni, nie? Ja bym chciał, żeby ludzie, którzy obecnie zaczynają w to grać i którzy już grają tam od kilku lat, wiedzieli o tym, że była naprawdę grupa ludzi z pasją, która doprowadziła do tego, co mamy obecnie. Ja nie mówię, że my mamy dzisiaj Czechy, czy Stany Zjednoczone, czy Finlandię, ale jest już jakiś zalążek, z którego warto wyjść i budować więcej. To jest, no uważam, że to było niezbędne do tego, żebyśmy mogli zobaczyć tego disc golfa dzisiaj. I powiem Ci, no tutaj Twoja praca też jest w tym wszystkim bardzo ważna. Jak się spotyka ta profesjonalna taka organizacja tych turniejów z tą pasją tych ludzi, którzy wchodzą do tej dyscypliny, można zauważyć, że naprawdę niektórzy dobrze rzucają, wiesz? Ale też trzeba pamiętać o tym, że w disc golfie, tak jak się często na początku przez tą energię i ten zapał progresuje, tak bardzo często po roku, po 2, po 3 latach przychodzi gruby regres. Ja miałem tak, że kiedyś ja rzucałem dalej dyskiem, nie? Ale nie było żadnego, myśmy nie rzucali żadnego ekstepa. Nie było, nikt z nas nie znał ekstepa. Nikt. To było bardziej rzucanie takie ciałem, i wtedy te dyski, powiem Ci, że no mnie na przykład dalej latały. A teraz przy tym całym ekstepie, wiesz, przy chęci, wiesz, obkupienia się w jakąś odzież sportową, w jakieś obuwie specjalistyczne do tego disc golfa, w te plecaki, kolejne dyski, powoduje to tylko i wyłącznie, że jest mniej radości z tego wszystkiego i tak naprawdę ta gra też no nie jest jakaś lepsza, nie? I to mnie też w pewnym momencie zaczęło zastanawiać, wiesz? Ale to chyba w każdym sporcie tak jest. Karol Jedynak zrobił pole disc golf. Ten kosz, który miałeś ostatnio u siebie. I to jest pierwszy certyfikowany kosz w Polsce. Faktycznie on jest certyfikowany i to jest bardzo, uważam, to też było duże, jak na tamten czas, przedsięwzięcie dla Karola. Tylko Karol, czy chciał biznes robić? Ciężko powiedzieć, to nie można mówić tak bezpośrednio o robieniu biznesu. Była to sprzedaż dysków z jego strony, bo pierwsze dyski od niego kupowaliśmy, czy nawet ten jego pole disc golf, który tam spawał z bratem w garażu. Podobnie jak u mnie poniekąd. Był taki epizod w polskim disc golfie, że z tego takiego bardzo amatorskiego, pełnego pasji przedsięwzięcia próbowaliśmy przekuć to w tą politykę. I wiele osób już teraz tej polityki nie pamięta i dobrze, bo był to średni etap, ale powiem Ci, ile tam było kurde, kłótni i ile było niesnasek. Wiesz, w Polsce nie wiem, czy była na tamten czas, kiedy myśmy to stowarzyszenie zakładali, ja nie wiem, czy było jedno stojące pole. I ty sobie wyobraź, że pomysłów i chęci na robienie tej polityki disc golfa było niesamowicie więcej niż tak naprawdę możliwości technicznych w postaci tych pól, nie? No, ale z tego też się wyodrębniły te grupy, te kluby pierwsze, już nie mówię o dzikach, bo dziki jako ten Śląsk tutaj, to myśmy tam byli stosunkowo wcześniej, myśmy tych klubów to przerobili mnóstwo, no ale przede wszystkim Marek Ziemiński z Disc Golf Kłodzko, później całym DGW i tą Warszawą, która też nie miała łatwo, bo w samej Warszawie były chyba już 4 pola do disc golfa, tylko ze względu na to, jak warszawscy politycy zarządzają tymi włościami tam swoimi, mieszkańcy niektórych osiedli oprotestowują skutecznie pewne też inicjatywy. Warszawski disc golf też przeżywał wiele swoich dramatów. No ale koniec końców Paweł Kowalczyk, uważam, że postać Pawła Kowalczyka
no niesamowicie ważna, bo ten chłopak, on z nami jest prawie od początku. On przede wszystkim z Arturem Zdulniukiem, no i on zbudował, on pomógł zbudować pole w Gliwicach, w Złotowie. Jest w Polsce, sam wiesz jak to w Polsce, bo to nie tylko chodzi o twoją branżę, ale ogólnie w Polsce jest, niełatwo jest, nie? Niełatwo jest stworzyć coś i jeszcze oczekiwać, że rodacy będą pełni entuzjazmu i wsparcia dla twojego pomysłu, prawda? No to już nie mówię po rodzinach, często już jest ten problem, ale co dopiero wśród znajomych, czy wśród nawet widzisz takiej grupy jak ci disc golferzy, to też tam jest tak dużo charakterów w tym wszystkim się kumuluje. Ja wiesz, tych ludzi przerabiałem, bo są naprawdę niektórzy bardzo sympatyczni, którzy całym sercem się są w stanie poświęcić jakiemuś przedsięwzięciu typu Sebastian Ziemiński, nie? Tego typu ludzie. Są też ludzie, którzy no, mają bardzo silne charaktery, typu Mariusz Kielczyk. No te ryby go troszkę uspokajają, ale kiedyś potrafił zrobić 45 turniejów w ciągu roku, ty sobie wyobraź, i z tego 20 chyba 8 PDGA, gdzie rok ma 52 tygodnie, ty sobie wyobraź. Niesamowite to było osiągnięcie na tamten czas. Ważne było to, żeby ktoś chciał to robić, no bo bez tych koszy jednak, wiesz, ciężko się gra, nie? Jednak one są dosyć istotnym elementem tej całej dyscypliny, a nie powiem, no pola bez tych koszy no też nie spełniają swoich funkcji, nie? Dyski dyskami, ale tymi dyskami chcemy trafiać do koszy, prawda?